Zróbmy razem pyszny deser, bez pieczenia, na herbatnikach, masa z kaszy manny i dużo malin. Coś pysznego. Zagotowuję litr mleka w garnku, wsypuję 120 g kaszy manny, u mnie zwykła, nie błyskawiczna, ale może być błyskawiczna. Gotuję, aż się mocno zagęści i zagotuję razem z kaszą. Kilka minut, oczywiście mieszajcie. Po tym czasie wyłączam i przykrywam folią w kontakcie, tak żeby dotykała kaszy, wtedy nie zrobi nam się żadna skórka ani żaden kożuch na niej. I studzimy. Jedną galaretkę malinową wsypuję do pojemnika, zalewam wrzątkiem, ale nie 500 ml jak na opakowaniu, tylko 450 ml wrzątku. Mieszam i odstawiam do wystygnięcia. Do misy robota wrzucam 200 g miękkiego masła i 150 g cukru pudru. I ucieram, aż masło tak zrobi się o wiele jaśniejsze i połączy z cukrem. Masło mam utarte, kasza manna całkowicie wystygła, więc możemy ją dodawać do masła. Po łyżce. Cały czas ucierając. W połowie mniej więcej zbierzcie wszystko z brzegów, bo tam na pewno osadzi się trochę masła, musimy je połączyć i ucieramy dalej. Na dno naczynia u mnie żaroodpornego lub blaszki. Ważne, żeby wymiary były około 35 na 25 cm. Wykładam jedną warstwę kakaowych herbatników. Na herbatniki wykładam połowę masy z kaszy manny. I teraz najtrudniejsze w tym cieście, czyli rozprowadzenie delikatnie masy tak, żeby nam się herbatniki nie poprzesuwały. Tak jest najgorzej właśnie na pierwszej warstwie, potem to już super, wszystko się trzyma. Delikatnie rozciągamy. I nakładamy kolejną warstwę herbatników. Ja mojego naczynia żaroodpornego niczym nie wykładam, ale jeśli używacie blaszki, to wyłóżcie ją papierem do pieczenia lub folią spożywczą, żeby nie przeszło Wam z zapachem metalu. No i druga część masy na herbatniki. Już teraz się nie będą przesuwały, bo już się przykleiły do tamtej masy. Rozprowadzamy ją delikatnie po całości. I trzecią, ostatnią warstwę herbatników układamy na wierzchu. Maliny miałam kupione mrożone, zostawiłam je na blacie na około 2 godziny, one już prawie rozmroziły się. Dolewam do nich tężejącą galaretkę. Na koniec, jak już spróbowałam, dodałam jeszcze łyżkę cukru pudru, ponieważ moje maliny były bardzo kwaśne. Ale jeśli nie macie mocno kwaśnych, możecie pominąć cukier. Jak po kilku minutach zaczynają już tężeć, to wykładam je na herbatniki. I wstawiam cały deser do lodówki. Najlepiej na całą noc. Na drugi dzień ubiłam sobie 200 ml śmietanki kremówki z 1 łyżką cukru pudru i robię z tego takie rozetki, tak żeby na każdym kawałku była właśnie taka rozetka z bitej śmietany. I możemy kroić. Ciasto przez noc naprawdę fajnie zmiękło. Herbatniki super właśnie są mięciutkie i rozpływają się w ustach. Ciasto jest obłędnie pyszne. Musicie koniecznie spróbować, a pracy przy nim niewiele. Mrożone maliny też nie są drogie, więc można spokojnie robić ciasto nawet zimą. A w sezonie oczywiście ze świeżych malin.
idealny do kawy. Posmakuje każdemu.